W sierpniu odbyła się 18. edycja festiwalu Chopin i jego Europa. Wspaniałe koncerty w przepięknych miejscach Warszawy, w tym te szczególne, w wykonaniu zeszłorocznego zwycięzcy konkursu chopinowskiego Bruce'a Liu. Lexus jest partnerem tego festiwalu od 2009 roku. Nasze samochody wożą nie tylko gości specjalnych i wykonawców, ale także towarzyszą w codziennych przygotowaniach do festiwalu. Dlatego dzisiaj w imieniu Lexusa chciałbym pokazać Państwu rzecz szczególną, czyli kulisy festiwalu. Zapraszam. Panie Aleksandrze, skąd 18 lat temu wzięła się idea stworzenia takiego festiwalu? Pomysłodawcą festiwalu jest jego dyrektor artystyczny po dziś dzień, pan Stanisław Leszczyński, więc idea jest jego. A jeśli spojrzeć szerzej na to, dlaczego taki festiwal w Warszawie? Warszawa to jest miasto Fryderyka Chopina. Tu się urodził, to jest miasto, które go ukształtowało, tu spędził szczęśliwą, to podkreślmy, szczęśliwą młodość i do tej Warszawy tęsknił. I wydaje się, że to jest zupełnie naturalne, tak jak Salzburg ma Mozarta, to Warszawa Chopina i chwali się tym poprzez festiwal, pokazując wspaniałych wykonawców, przyciągając ich do Warszawy i eksponując tę warszawskość młodego Chopina. Ja pamiętam te pierwsze festiwale, to było bardzo ciekawe, bo większość ludzi na świecie, nawet jeśli spojrzeć na sam wizerunek Fryderyka Chopina, kojarzyła tego dojrzałego człowieka już często blisko śmierci, schorowanego. A ten młody Chopin jako twarz był nieznany, więc ta młodzieńcza energia Chopina, można powiedzieć, rozkwitła w Warszawie dzięki festiwalowi. Festiwal Chopin i jego Europa obchodzi dziś, nieładnie mówiąc kolokwialnie, 18. Jak przez tych 18 lat zmieniał się sam festiwal? Jak dojrzewał? Każda edycja jest inna i wydaje mi się, że to tak jakby tożsamość tego festiwalu co roku była troszkę inna. Ale moja ogólna refleksja jest taka, że paradoksalnie festiwal im jest starszy, tym jest młodszy. Dlaczego? Dlatego, że kolejne edycje konkursu chopinowskiego dają nam nowe, wspaniałe gwiazdy, jak tych artystów, których tak bardzo podziwiamy w tym roku, jak zwycięzca ostatniej edycji konkursu Bruce Liu, na którego koncerty nie sposób zdobyć bilety. My jesteśmy właściwie bombardowani mailami, telefonami z prośbami, z zapytaniami, czy można. Wyprzedane. I ten fakt, że z jednej strony mamy wielkie gwiazdy, które do nas powracają, ale z drugiej strony cały czas tę taką buzującą młodą krew, czyni ten festiwal coraz dojrzalszym i coraz młodszym. Which of these two events makes your life harder? Single recital or making a concert with the Philharmonic Orchestra? I think it's really hard to say. They have both challenging, but at the same time, I mean, both are live concerts. I was going to say it's much more different if you're going for a studio recording process. This is much more different, and something that I want to create very black and white contrast, between these two worlds. But at the same time, solo recital is, it's just yourself, So either it goes very well, either it goes very bad. So the extreme is big, If you're well prepared and if you're happy with the instrument, if you're on the right mood on that day, then I think it will go well. And it's like a very more spontaneous freedom, of course, because you can just control everything 100% of what you want.
And with orchestra, the problem that comes always with the rehearsal time. You know, we are really very few moments, and we don't have that much time to rehearse. And so somehow it gives an even bigger spontaneity, because it's really like speed dating. You know, it's you don't know the person so well yet, but you have to collaborate. You know, and it gives a lot of surprises. And at the end, I think it's pretty much always good surprises for me. And because I think these musicians, you know, they really, for example, this time the 18th century or whatever, when I was in the finals with the Warsaw Philharmonic, they really know this repertoire, Chopin, and always well prepared. And the musicians at the end, whatever happens in rehearsal, at the end in the concerts, everybody's playing like, you know, like masters. So at the end, it's always good expectations. Do you enjoy being a driver, or the car is just one of the things which helps you with everyday life more easier? Of course, nowadays it's important, you know, with all the travels. But, you know, I started racing karting before I had a license. So, of course, I enjoy driving, you know, more than the actual fact that it's a transport. Yes, but of course, as I said, especially now with all the travels, especially, you know, these long drives, sometimes from cities to cities as I go festivals, and, you know, staying in a very comfortable ride is quite essential, you know, for the moods, because especially after a long plane travel and very tiring journey, you know, you just really want to have a good sleep in the car, you know. So, of course, now it's and after this crazy schedule of concerts, I haven't been driving for a while, you know, I didn't have time. But I try to still race, you know, through kart. And as I did in Poland a few times, you know, after concerts, and it was always a lot of fun. Panie Tomku, Pan wie bardzo dużo o instrumentach historycznych. To ja troszkę odniosę się do samochodów, bo z autami historycznymi to jest tak, że uwielbiamy je oglądać. Startują często te samochody w konkursach piękności, czasem wyprowadzamy je na jezdnię, ale te historyczne samochody do tych współczesnych w ogóle nie mają porównania, jeżeli chodzi o dziś oferowaną przez auta oferowane bezpieczeństwo, komfort jazdy, dynamikę, płynność. To jak jest z użytkowaniem tych instrumentów historycznych? Czy ten sam repertuar da się tak samo zagrać na tym instrumencie historycznym i na tym współczesnym? No to jest bardzo dobre pytanie, bardzo dobra analogia. Często sam sobie takie monologi wewnętrzne prowadzę właśnie, do czego to porównać, bo
Myślę, że taki punkt wyjścia, oczywiście to, co Pan mówi, jest w pewnym sensie, można to przełożyć, ale punktem wyjścia musi być to, że w muzyce nie chodzi, w sztuce nie chodzi o bezpieczeństwo, nie chodzi o komfort i bezproblemowość. I myślę, że często dzisiaj takie podejście współczesne, czy to związane właśnie z fortepianami współczesnymi i pewnymi utartymi interpretacjami jest związane właśnie z takim, że chcemy dostać to, co już znamy, nie chcemy nic usłyszeć nowego i chcemy, żeby z punktu A do punktu B się przemieścić bezproblemowo. A ja myślę, że w sztuce to jest jakby w pewnym sensie przeciwieństwo tego, że tam się dzieją po drodze różne rzeczy i to, co Pan powiedział, oczywiście nie da się w ten sam sposób zagrać na takich instrumentach historycznych i współczesnych, ale z drugiej strony trzeba po prostu wiedzieć, że ten kompozytor, stwarzając tą swoją sztukę i zapisując ją w określony sposób, miał na myśli właśnie ten instrument, ten stary samochód, gdzie te wychylenia są inne, gdzie te kąty będą inne, siła, którą trzeba przyłożyć, jest inna. I też jakby porównując, nie chodzi właśnie, tak jak powiedziałam, za wszelką cenę bezpiecznie przejechać w każdych warunkach, tylko też poczuć, co jest dookoła, zobaczyć, usłyszeć ten silnik, że tak powiem. To wszystko się składa na to, że sam proces jazdy jest tym, co chcemy doświadczyć, analogicznie mówiąc. Więc te instrumenty często na fortepianie współczesnym nie da się zagrać czegoś tak jak na tym historycznym. Trzeba używać pewnego rodzaju kompromisów i to bardzo dobrze widać przy kompozytorach, za życia których te fortepiany się zmieniały, bo trzeba pamiętać, że kolejna analogia jest taka, że co chwila wychodzi nowy model samochodu, prawda, z ulepszeniami, to się zmienia. W tamtych czasach fortepian był właśnie takim produktem, gdzie co sezon, co parę lat on ewoluował i był zupełnie inny. Mało tego, w różnych szkołach, w różnych krajach budowało się trochę inaczej, więc ta różnorodność i ten proces ewolucji widać u niektórych kompozytorów, jak oni dostosowują, oczywiście mieli wymagania, też właśnie chcieli, żeby fortepian brzmiał bardziej w taki określony sposób, na przykład jak Beethoven chciał, żeby fortepian brzmiał bardziej jak orkiestra, ale jakby on nigdy nie pisał czegoś, co było nie do zagrania na tym fortepianie. On umiał to wszystko tak uchwycić, żeby wycisnąć jakby do ostatniej kropli to, co się da, ale żeby to było jakby w ramach tego instrumentu, więc dla mnie osobiście właśnie sens i ta radość tego grania na tych instrumentach jest taka, że tak naprawdę odkrywam te strony, te świeże idee, które mi się wydaje, odczuwam, że mogło naprawdę o to chodzić, zamiast to jakoś ubierać w takie już ilościowo-warstwowe interpretacje, które potem dopiero przyszły z innymi instrumentami. Festiwal Chopin i jego Europa już za nami, ale my czekamy na kolejne wydarzenia w następnych latach powiązane z życiem i twórczością Fryderyka Chopina. A Lexus zawsze będzie przy tych wydarzeniach obecny.